Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Arch, narrator. Witam bardzo serdecznie na już 11 rozdziale Warsaw by Night. Ta sesja jest sesją specjalną, zwieńczającą sezon. Przypomnijmy sobie, kto kogo odgrywa. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Radek i dzisiaj będę odgrywał, miejmy nadzieję, że nie ostatni raz, Gabriela Rzepeckiego, wampira z klanu Gangrel. Bardzo mi miło. Tutaj Janek, wcielający się w Nikitę Tarkowskiego jako Brudża. Cześć wszystkim, jestem Funeral i dzisiaj zagram Wendy z klanu Malkavian. Moi drodzy, przejdziemy do troszeczkę innej koncepcji. Ze względu na to, że ci, którzy słuchali, wiedzą, że nasze wampiry się rozdzieliły ostatnim razem. Od tamtego wydarzenia niefortunnego minęła noc. Wróciliście na stare śmieci i zaczniemy od opowiedzenia, jak wyglądają losy Wendy i jej brata. Nasz rozdział będzie nosić nazwę Pierwszy stopień piekła. Przejdziemy sobie do rozdziału Wendy, tego co wydarzyło się po waszym morderstwie wampirka. Wróciłaś do swojego brata, mieszkającego niedaleko kina Muranów, koło metra ratusza Arsenał. Widział, że jesteś roztrzęsiona, nie zadawał zbyt wiele pytań. Usiadł koło ciebie w ciszy. Patrzyliście się na jakieś bardzo bezsensowne, przyrodnicze kanały w telewizji. Nie odzywaliście się. W końcu spojrzał na ciebie. To co się dzieje? Poza tym, że miałam troszeczkę cięższą noc, dzisiaj to właściwie zaczęło się u mnie układać. Zaczęłam nową pracę u Nikity Tarkowskiego. Nie mogłam ci powiedzieć nie mogłam ci powiedzieć więcej wcześniej ze względu na to, że jest osobą publiczną i liczył sobie prywatność. Zależało mu na tym. A co z... Pokazuje ci na jakby twarz. Wyglądasz na naprawdę przemęczoną i przestraszoną. Nie wydajesz się, jakbyś zaczęła nowy rozdział życia. Tak jak ci mówię, miałam ciężką noc. Można powiedzieć, że musiałam odciąć się od pewnej osoby i sprawiło mi to po prostu trudność. Okej. Czy chcesz się kimnąć u mnie w pokoju? Jeśli tak, chciałabym. Okej, bo ja będę się wybierał do obserwatorium w Łazienkach, jak wstanę. Mamy parę projektów i muszę posprawdzać te rzeczy, więc jak wrócę, może pogadamy bardziej. Byłabym wdzięczna. Chciałabym się też dowiedzieć
Bo wróciłam do swojego mieszkania chyba parę nocy temu i zastałam tam ojca z detektywami. Znaczy, nie widział mnie, ale w każdym razie policja była w moim mieszkaniu. Wiesz coś o tym? No wiem. Jakby nie martw się, to nie za moją sprawą. Trzymałem przez ten cały czas to, że jesteś zajęta i mówiłem, że nic nie wiem. Było zajebiście ciężko, Wendy. Wiesz o tym? Było mi naprawdę ciężko, bo matka i ojciec byli, można to nazwać, poszukiwania, chociaż to brzmiało strasznie. I nie byłem częścią tego i nie wiem, co teraz rodzice sądzą. Ale jestem zły na ciebie. Ale jest strasznie późno, więc może pogadajmy. Pogadajmy, jak wrócę. Co do tego, że byli, to chodzi o to, że Lucja zniknęła. Zniknęła? No tak, nikt jej nigdzie nie widział od paru dni. Kiedy się ostatnio widzieliśmy? Z tydzień temu? Chyba tak. To tego momentu nie było o niej słowa. Jakby jej rodzice, no wiesz, ona ma takich jednak trochę patologicznych tych rodziców. Mimo wszystko policja jej szukała i nic. I ojciec troszeczkę wykorzystał to, że chcieli zobaczyć twoje mieszkania. Wiesz, że oni mają klucze dodatkowe. Wiem. Więc weszli tam i szukali Lucji, ale ojciec szukał ciebie bardziej. Ojciec nie rozumie do końca, co się dzieje. Ale się martwią cholernie, powinna się do nich odezwać. Możliwe, że to zrobię w najbliższych dniach. W każdym razie dziękuję ci, Leonard, że jak zawsze mogę na ciebie liczyć. A czy ja mogę liczyć na ciebie? Wiesz, że możesz. Zatem powiedz mi jutro to wszystko, co się dzieje. Mam bardzo różne myśli. Ostatnio się często zaczęło się mówić o jakichś sektach, o tym wszystkim. Chyba nie myślisz, że należę do jakiejś. Nie wiem, ostatnie nasze spotkanie pamiętam tak mgliście. Jakby mnie głowa bolała, jak myślę o tamtym dniu. Nie wiem czemu. Znaczy, przewróciłeś się. Widział cię ojciec? Nie wiem, zaradził? Jakby. Nie obejrzał cię po tym? Po czym? Przewróciłeś się na naszym spotkaniu. Tak? Nie pamiętam. Nie pamiętam zbyt wiele. Nie wiem. Jak próbuję sobie tylko przypomnieć o tamtym dniu, czuję jakiś strach. Czuję, że coś mnie wystraszyło, że coś... Wiele miałem dni koszmarów po tamtym dniu. Nie wiem dlaczego tak było. Nie wiem, może za tobą tęskniłem. Może dlatego, że ta sytuacja mi się nie podoba, mam siedzieć cicho. To nie jest sposób, w jaki działam, rozumiesz? Ale dobra. Naprawdę potrzebuję odpocząć. W porządku. Wybacz, że nachodzę cię o tak późnej godzinie, bracie. Połóż się. Porozmawiamy jutro.
i Okej. przytulam go na odchodne. Ja tylko wezmę laptopa. Będę potrzebować na zajęcie. Jasne. Budzić cię zanim wyjdę? E, nie, potrzebuję odespać. Tak jak mówię, to była ciężka noc i chciałabym przemyśleć parę spraw. Okej, w lodówce ta jajecznica ma z 3 dni, więc lepiej jej nie jedz. Leonard! Miałeś o siebie dbać! No to mówię ci, żebyś przypadkiem nie zaczęła tego jeść. Brak mi słów. Dobra, masz, nie wiem, coś do picia, nie wiem, wino, cokolwiek. Mam cydr, resztkę w sumie. Fuj. Okej. No to nie mam nic. Mam 2 browary. Jakbyś chciała. Poszedłbyś i zrobił porządne zakupy, co? Nie ma czasu. Nieważne, odpocznij. Okej, rozchodzicie się. On kładzie się spać, bierze swojego laptopa, ty wchodzisz do jego pokoju. Idziesz odpocząć? Najpierw przygotowuję pokój, żeby w razie czego nie mieć niespodzianek za dnia. Okej. Opuszczasz metalowe żaluzje, które zakrywają 98% okna. Czy to wystarczy? Myślę, że tak. Okej. No to jeszcze zamykam drzwi na klucz i kładę się spać. Okej. Oddajesz się w mrok. Przejdźmy z opowieścią do Nikity. Najmłodszego z całej trójki. Nikita. Podjechałeś duży kawałek taksówką. Zdecydowałeś się na spacer. Zdecydowałeś się na spacer tych 300-400 metrów po to, żeby troszeczkę ochłonąć. Nadal nosisz w sobie znamię swojego klanu. Nadal czujesz ten bunt. Energicznym krokiem idę prosto do drzwi. Moje eleganckie buty jeszcze z hotelu wystukują pewien rytm na chodniku. Jak idę. Opisz nam, jak wygląda twoje podwórko, jak wygląda twój dom z zewnątrz. Nie palą się żadne światła, jedynie zabezpieczenia ochronne, taka malutka dioda i widzisz jakby delikatne światło padające z miejsca, gdzie miałbyś kuchnię, ale też ta kuchnia jest trochę otwarta, tam było biurko, taki wasz stół narad, można to określić. Wiesz, że to z tamtego miejsca, bo wiesz, że to ta lampka z Ikei, którą kupiłeś nie tak dawno temu. Nie da. Opisz nam, jak wygląda twój dom. Jest to domek, a wręcz powiedzieć rodzinny, z czerwonymi dachówkami, żółtymi ścianami. Dach trochę odstaje od ścian i jest podtrzymywany przez takie kilka kolumnek w pomarańczowym kolorze, tworzące taki daszek nad garażem i drzwiami wejściowymi. Płot ma ceglane słupki z metalowymi płotkami pomiędzy tymi słupkami. No i wiadomo, że to jest dom jednorodzinny. Ku twojemu zdziwieniu furtka, ogrodzenie jest otwarte. Może ktoś z twoich współpracowników nie zamknął. Skrzypnięciem popycham furtkę, kieruję się prosto do drzwi wejściowych. Okej. Drzwi wejściowe są otwarte. Ciskam powolutko klamkę, otwieram, zdejmuję buty. Bez żadnego
rozsznurowywania tych eleganckich butów, po prostu cholewka o cholewkę. I wchodzę do kuchni zobaczyć, czy może ktoś jest. Patrzysz i na stole opiera się głową kobieta. Śpi, ewidentnie. Słychać jej delikatne chrapanie. Dosyć urocze w tej scenerii. Ma torebkę zawieszoną na krześle, na którym siedzi i ma przed sobą stertę papierów, różne wykresy procentowe, również wykresy i jakieś tam, ogólnie rzecz biorąc, wszystko, czym wy się zajmowaliście, z działaniem politycznym, z wydawnictwem i z tym wszystkim. Jakby też tam PR i inne takie aspekty. Nie znasz ich. Czarne włosy i tak nawet siedząc możesz ocenić, że jest raczej takiego średniego wzrostu. Oglądam się, czy mógłbym coś tak sprzątnąć tak na szybko. Jakiś, nie wiem, zostały kubek, jakiś talerzyk z kawałkiem pizzy. Opowiedz nam, jak wygląda twoje mieszkanie. Jak się wchodzi, od razu wchodzi się do salonu z wiatrołapu. Jest to duży, duży pokój z właśnie połączony z kuchnią, tak w otwarty sposób. Na samym jego środku jest taki ogromny, długi stół z takimi zaokrąglonymi końcami. Na tym stole jest pełno papierów. Autentycznie gromadzą się na nich stety nieposegregowanych jeszcze. Po prawej stronie widać duży taki kredens. Wygląda na całkiem stary. Jest też wypełniony w miejscach, gdzie powinny być zabytkowa jakieś filiżanki, jakieś serwisy do kawy. Są po prostu teczki z opisami do czego, co mają w sobie. Dokładnie, to już taka posegregowana, a ta nieposegregowana jest na stole. Światło dają takie lampy, dwie lampy po dwóch stronach, bliźniacze do siebie podobne, w kształcie kwadratu, które są po prostu tak podwieszone pod górę. One dają spokojne, ciepłe w tym momencie pewnie światło, ale można zmienić ich tryby na zimne i ciepłe. Zatem jest parę kubków w zlewie pozostawionych po kawach. Wiesz, że z automatu wszyscy lubią u ciebie korzystać, bo masz naprawdę fajny automat do robienia kawy. Tęsknisz za nim, ale jeżeli podawałby kawę z krwi, to byłaby naprawdę fajna. No, Może to opatentować. myślę, że mogłoby to wywołać zbyt wiele dziwnych pytań. Ale pomysł zostaje mi gdzieś w głowie. Pomysł jest ciekawy, ale niepokojący. Niepokojący. Dobrze, co byś chciał zrobić? Kobieta śpi w najlepsza. Kręcam kurek, woda zaczyna z szelestem, takim szumem spływać z kranu, kiedy zaczynam myć po prostu gąbeczką i płynem do mycia naczyń pozostawione kubki. Co jakiś czas obracam się zobaczyć, czy ta postać się obudziła. I jak nie, to nadal kontynuuję mycie. Okej. Jest cisza. Przedziwna. Z jednej strony jesteś po raz pierwszy od dłuższego czasu w otoczeniu, no, masz takie przeczucie śmiertelnika. Nie ma już Wendy. Nie ma już Gabriela. Nie wiesz, jak to dalej będzie. Jesteś zdany na siebie. I chcesz być zdany na siebie. Chcesz dążyć do swojej rewolucji. Właśnie w tych ścianach tego domu
Rozglądam się jeszcze. Chcę chłonąć ten widok, wyryć go sobie w pamięci, jakbym znowu musiał gdzieś pojechać z jakimiś bzdurnymi zadaniami, czy Bóg wie, co jeszcze wymyślał dla mnie. Gdy skończę myć, wycieram ręce w ściereczkę, żeby osuszyć się, po czym biorę krzesło, podchodzę do śpiącej osoby, siadam przy krześle i dotykam tak ją, żeby ją obudzić. A, podnosi lekko głowę. Która godzina? Padam na telefonie. Mhm. 3:44. Dochodzi 4. A, dziękuję. A, o Jezus Maria. Przyglądać się. I ma czarne włosy, ma grzywkę nachodzącą na jej twarz troszeczkę, taką leciutko ciemniejszą skórę, na brązowo pomalowane usta, dosyć mocny makijaż, długie rzęsy, pomalowane na czarno eyelinerem, kreski. Jest atrakcyjna, ma na sobie sweter z naszyjnikiem, takim jakby mieczykiem troszeczkę. Ma spódnicę czarną, do tego rajstopy i buty na obcasie. Pan Nikita? Że ty znasz mnie lepiej tutaj. Tak, to ja. A z kim mam Bo- przyjemność? O, jestem nową pracownicą. Przepraszam za mój stan. Przepraszam bardzo, panie Nikito. Nic się nie stało, od nikogo bym nie wymagał o tej godzinie. Chodzi, znaczy wstaje. Też wstaję. Stałeś. Dobrze. Wstaje dosyć gwałtownie, potrąca lekko stół, także tam podskoczył. O Jezus Maria, przepraszam. Wiktoria Hofner. Bardzo miło mi cię poznać, Wiktorii. Wyciągam do niej rękę. Mhm. Czuję twoje bardzo zimne dłonie. Robi takie przepraszam, że tutaj zostałam. Musiałem się zasiedzieć. Pana koledzy i koleżanki już poszli zapewne. Szkoda, że się rozminęliśmy, ale jednak późno wróciłem, więc mogłem się tego spodziewać. A jeśli chodzi o to zaspanie, naprawdę. Tylko pilnuj, żeby następnym razem tak się nie wydarzyło. Musisz pilnować o swoje zdrowie. Zasypianie w takich miejscach nie jest zbyt zdrowe. Jasne. Jestem tak zaspana, że zdawało mi się, że pan nie mruga wcale. Mrugam w tym momencie. Dobrze, ja muszę wrócić do domu. Wezmę sobie taksówkę, więc... Czy pan może jutro będzie? Tak. Będę, ale tak po 19:00? Mhm. Dobrze. Zatem udam się do domu. Miło było poznać w takich dziwacznych okolicznościach, panie Nikito. Mnie też było bardzo miło, Wiktoriu. Mam nadzieję, że jutro jeszcze porozmawiamy. Też mam taką nadzieję. Y, Odprowadzam ją do drzwi, jak się Mhm. zbiera.
Jeśli pomoże. Dziękuję. Jeśli zbiera jakieś papiery, no to pomaga mi zbierać, no ale Nie zbiera. kiedy pójdzie, wsłuchuje się w tą ciszę, która nastała. O tej godzinie naprawdę jest. Ona jeszcze tak obraca się w twoim kierunku, spojrzeć tak na ciebie, po czym idzie i czeka. Wstukuje coś w telefonie. Kontynuuj, proszę. Chodząc na górę, wsłuchuje się w tą ciszę. Nie podoba mi się ona. Znacznie lepiej jest, jak ten dom jest pełen dźwięków, pełen rozmów, pełen żywej debaty, pełen pasji. Żeby zaradzić tej ciszy, która mi się wbija w uszy, która promieniuje przez całe moje ciało. Staram się zagwizdać piosenkę Kaczmarskiego Mury. Jest dziwnie. Jest samotnie. Twoja pierwsza chwila, w której możesz westchnąć, w której jesteś na swoich zasadach, na swojej ziemi. Ale cóż to za królestwo, którym rządzić nawet nie przyjdzie ci samym sobą. Idziesz spać? Zabieram na górę, na strych, materac ze swojego łóżka i tam się położę spać, objąć się w objęcia nicości. Jeszcze przechodzisz obok tablicy na marker. Widzisz różne rzeczy, które zapisywali prawdopodobnie Ambroży. Poznajesz po charakterze pisma. Myślisz, co ciekawego mogło być w ostatnim czasie u Zofii, u Piotra. Albo co by twoi rodzice powiedzieli na tę sytuację. Ich będę na pewno trzymał jak najdalej od tego. Nie mogą się dowiedzieć. Wyciągasz materac ciężko na strych. Ledwo co się udaje zmieścić. Musisz go troszeczkę ścisnąć, ale to nie jest nic naturalnego. Rzucasz ten materac. Pył, po prostu kurz wzlatuje. Dobrze, że nie musisz oddychać, bo byś musiał mocno zakasłać. Ale zapach i tak czuję tego kurzu. Widzę po prostu te zwoje waty szklanej, którą jeszcze miałem na samym początku, jak kupowałem ten dom, umocnić razem z resztą dach. Cały czas nie zrobione. Widzę pudełka z jakimiś... Nie pamiętam już w nich, co jest w tych pudełkach. Będę musiał kiedyś zobaczyć, zaciekawia mnie to. Ale chwilę później kładę się. Przypominasz sobie, że w jednym z pudełków były ozdoby świąteczne, bo zawsze chciałeś sobie ostroić tak domek, bo z rodziną nie mogłeś, bo mieszkałeś jednak w bloku. No, kupiłem na promocji w lecie. W lecie na wyprzedaży były te ozdoby świąteczne. Pomyślałem, co mi szkodzi. Ambroży stwierdził, że byłeś szalony, jak kupowałeś takie rzeczy. Zofii się pomysł podobał. Chciała z tobą dekorować. Kiedyś czasy były prostsze, prawda? Nieporównywalnie. Zapadasz w pustkę. Wrócę
do opowieści o Wendy Olsen. Opowieści, jak ona sobie radzi z dniem, jakby się wydawało, normalności. Ale czy cokolwiek było normalne u was? Budzisz się, Wendy. To jest troszeczkę ruchliwa okolica, a twoje oko na szczęście wybiega na jakby wnętrza osiedli. Nie są żadne strzeżone osiedla ani nic. Budzisz się, słyszysz, że prawdopodobnie twój brat się krząta po domu. Raczej twój głód. Nie wzrasta. Bestia pozostaje spokojna. A chciałabym jeszcze użyć rumieniec życia. Rumień życia. Mhm. Opowiedz mi, jak koncentrujesz energię w sobie. Mm, Skupiam się zwłaszcza na moim sercu. Bardzo mi zależy, żeby poczuć, jak ono znowu bije. Myślę o tym, jak za życia byłam jeszcze ciepła. Jak mogłam oddychać, mrugać. Myślę, jak bardzo brakuje mi tego uczucia i jak bardzo chcę je z powrotem. Okej. I mój głód nie wzrasta. Fantastycznie. Władasz nim dzisiejszej nocy. Na to wygląda. Okej, co robisz? Mieszkanie, pokój jest przepełniony stosem płyt. Twój brat ma to do siebie, że z jednej strony bardzo lubi muzykę, a z drugiej strony bardzo jego praca i wszystko jest skupione dosyć wokół astronomii. Ma pięknie pomalowaną jedną ścianę, koło której spałaś. Był to taki kosmonauta na tle galaktyki. Będący połączony kablem jakby do urządzenia kosmicznego, żeby go utrzymać, grający w tym samym czasie na jakimś instrumencie. Fajny widok. Myślę, że dobrze podsumowuje twojego brata. Myślę, że bardzo dobrze podsumowuje mojego brata. A patrząc na tą pomalowaną ścianę, przypomina mi się wiele chwil z naszego dzieciństwa, w których mówił, że chciałby badać tajemnice kosmosu. Pamiętam nawet, jak mieliśmy jeszcze w Norwegii takie nasze wspólne drzewo, pod które uciekaliśmy, jak tylko robiło się ciemno, i jak patrzyliśmy razem w gwiazdy i rozmawialiśmy o głupotach. Miło jest wrócić do tego wspomnienia. W rzeczy samej. Siadasz na łóżku, a kosmonauta zaczyna się ruszać. Masz wizję. Kosmonauta uderza w struny swojego basu, które drgają, rozchodzą się jak energia po kosmosie, a on, płynąc do ciebie, wychodzi ze ściany i jego hełm wystaje już za ściany, po czym upada na ziemię. Obraca się parę razy
i zauważasz, że coś w hełmie jest. O mój Boże, pozwól mi pomóc! I biegnę podnieść ten hełm. Podnosisz hełm, a w hełmie widzisz pływające dziesiątki rzeczy. Są tam rybki? Są tam... jest tam wszystko. Jest tam dosłownie wszystko. Cały świat, cała galaktyka. Jeżeli skupiasz się na jednej rzeczy, ta rzecz się pojawia. Chciałabym wejść do tego hełmu. Kiedy wchodzisz do tego hełmu, widzisz posąg. Posąg z kompletnego czarnego granitu. Posąg dwóch kobiet opierających się o swoje plecy, które trzymają, zdawałoby się, kartę. Jesteś zawieszona w kosmosie. Posąg kamiennie porusza się ręką w twoją stronę, prezentując ci kartę. Biorę ją. Karta przedstawia jedną osobę, będącą przy drzewie z podpisem Głupek. Widzisz, że to karta Tarota. Druga karta to jest karta Imperatorki. Co robisz? Czy te karty się ruszają w jakikolwiek sposób? Nie. Ale się zbliżają do siebie te ramiona różnych posągów. Niby tak podobnych, ale prezentujących troszeczkę inne pozycje. Karty łączą się, ukazując ci bliźniaki. Wizja się kończy. Mimo, że nie mam już tego hełmu w rękach i prawdopodobnie z powrotem jestem na łóżku, mówię do tego malunku na ścianie mojego brata. Proszę, nie zrzucaj więcej hełmu. Nie możemy pozwolić, żeby głowa ci znowu odpadała. Wendy, wstałaś? Nie! Okej. Jak będziesz gotowa, to przyjdź proszę do mnie. Bo mamy sporo pracy. Chciałabym bardzo pobieżnie przeszukać ten pokój. Nie tak, żeby nabałaganić, tylko chciałabym sprawdzić, co on tu trzyma. Szukasz czegoś konkretnego? Pamiętam, że mówił mi, że Łucja dała mu narkotyki, więc głównie rozglądam się za tym. Okej. Poproszę o rzut na twoją inteligencję oraz śledztwo. Okej. 5 sukcesów. Znajdujesz uschnięty już pod łóżkiem worek krwi. Tego się nie spodziewałam. Nie ma on żadnych podpisów. Biorę go ze sobą i wychodzę z pokoju.
O, jesteś. Na razie chowam moją rękę z tym workiem za plecami. To... Widzę, że wyglądasz lepiej. Kolory ci wróciły chyba po tym, jak się przespałaś. To opowiesz mi? Jesteś moim bratem, prawda? I możemy być zawsze ze sobą kompletnie szczerzy, prawda? Pewnie, że tak. Zawsze możemy na siebie liczyć, prawda? No tak. Opowiem ci wszystko, jeżeli ty mi opowiesz, o co chodzi z Łucją. I jeżeli mi powiesz, co to jest. I pokazuję mu worek. Skąd ty... Przeszukiwałaś moje rzeczy. Spadłam z łóżka. Mhm. Dobrze, że nie z gruszki. Czy możesz mi to wyjaśnić w logiczny sposób? To sprawy dziwne. Mówiłem ci... Leonard, liczy się dla mnie teraz każda informacja. Jak chcesz go przekonać, żeby udzielił ci informacji? Chcesz go zastraszyć? Czy chcesz go podejść jakoś przebiegłością? Czy po prostu wyperswazować? Bardziej perswazja. Okej. Zatem manipulacja... Nie. Opanowanie tym razem będzie. Opanowanie oraz perswazja. Co to za rzuty? 6 sukcesów. 30. Wendy, to co ci opowiem musi zostać pomiędzy nami. Wiesz, że możesz na mnie liczyć? Usiądź, proszę. Siadam i klepię miejsce obok siebie, żeby obok mnie usiadł. Siada. Wendy. Wiesz o mojej relacji z Łucją, prawda? No wiem i nie jestem z niej zadowolona. Spotkaliśmy się i nie wiem jak to dobrze ubrać w słowo. Mieliśmy seks, okej? Tak, fantastycznie. Coś we mnie umiera. Czy możesz nie pajacować, kiedy opowiadam ci tak istotną rzecz? Mogę. To posłuchaj mnie. Mieliśmy seks i nie wiem jak to normalnie powiedzieć, więc powiem to po prostu z mostu. Mieliśmy seks i ona stwierdziła, żebym się napił trochę krwi, którą miała i poczułem się naprawdę fantastycznie po tym. I potem zaczęło się coś ze mną dziwnego dziać, bo cały czas miałem ochotę pić tą krew. Nie wiem co to było, czy ona mi jakieś heroiny dała w tym? Czyli to były te narkotyki, tak? Tak. O, Leonard, jesteś taki głupi. Nie wierzę, że jesteś moim bratem. Hej, ty coś wiesz? Nie. Dobra, za taką odpowiedź to radzę ci rzucić sobie, proszę cię, na manipulację oraz na przebiegłość. Okej, sekunda. I porównamy nasze wyniki. Manipulacja i przebiegłość, tak? Tak. Okej. Ja mam zawrotne 2 sukcesy. Ty masz za to też zawrotne 2 sukcesy. Rzućmy kością jeszcze jedną, żeby się przekonać. Wyższy wynik wygrywa. Okej. Okej.
Mam wrażenie, że coś możesz wiedzieć, wnioskując po twojej reakcji. Powiedz mi, może mi to powie, bo to uczucie, które mam w sobie jest dziwne i rozciąga się 2 tygodnie. Nie wiem, cały czas mam ochotę się do niej odezwać, ale ona już nie odpowiada. Przepraszam, ale próbowałem się z nią skontaktować właśnie dlatego. Nie wiem, co to było. Czułem się, jakby ktoś mi, nie wiem, pół kilo heroiny dosypał do tego. Leonard. Boże. Posłuchaj mnie, bo to, co ci teraz powiem, będzie bardzo istotne. Nie możesz się z nią więcej zadawać ani kontaktować. Nie możesz powtórzyć tego dziwnego, picia krwi. Jakby nie możesz. Jest to dla Jakby ciebie. to kurwa było proste. Jest. To Wendy, ty nie rozumiesz, bo ty nigdy nie byłaś tak uzależniona od czegoś. jestem od fajek. Ale to nie jak fajki. Nie rozumiesz tego. Czuję się, jakby coś po prostu trawiło moją duszę od środka, odkąd nie mogę. Rozumiem lepiej niż ci się wydaje, braciszku. Natomiast nie wiem za dużo, okej? Ale też jej szukam w tej sprawie. Jak to w tej sprawie? No w tej sprawie też jej szukam z tego powodu. Poza tym chcę, żeby się od ciebie odczepiła, tak? Więc muszę z nią porozmawiać. Jako dobra młodsza siostra. Ale Nie Ona- mogę pozwolić, żeby kaczki deptały ci po domu. what the fuck? Jakie kaczki? Kaczki. W ogóle twojemu kosmonautowi odpadła głowa. Nie, Tynk się cały czas trzyma. Nie, właśnie. Wendy, czy wszystko okej? Tak, ale to jest sytuacja stresująca. Musisz zrozumieć, drogi bracie, że. No. Możliwe, że ja też wiem coś o tej sprawie z tym woreczkiem krwi, bo. No nie wiem, może ja też się przespałam z Łucją, nie wiem tego. O czym ty mówisz? Nic nie rozumiem, naprawdę. Chodzi o to, że. Nie wiem, może to wszystko się zaczęło od Łucji. To by miało sens, może ja też przespałam się z Łucją. Naprawdę jesteś w takie rzeczy? Przestań, Jezu. Nie tobie to oceniać. Swoją drogą, Po pierwsze, czemu się na to w ogóle zgodziłeś? Wendy, jesteśmy dorośli. I teraz się dowiaduję, że mój brat jest zboczeńcem, który pozwala sobie pić krew. Ja sobie wypraszam, naprawdę nie będziesz do mnie tak mówić. Co z twoją opowieścią? A i właśnie. Mój profesor chciał, żebym przekazał tobie list, jeżeli cię zobaczę. Twój profesor. Dzisiaj jak wróciłem z obserwatorium. Co twój profesor chce ode mnie? Mówił, że cię zna i że ma dla ciebie list, który z informacjami, które A, tak. przeczytałem go. Ale nic nie rozumiem. Jaka hydrozagadka? Czy w jakimś klubie hydrozagadka? To na Pradze jest taki klub. Mogę dostać ten list? Nie, tak, jest twój. Patrzysz na list, który jest napisany kompletną kaligrafią. Już po 5 sekundach patrzenia na to, profesor, sędzia wystarczająco ci mówi, żeby to zrozumieć, że to Sandy Vagius po prostu zrobił ten list. W liście jest napisane o tym, że twoim celem jest osoba, o której rozmawialiście. Jest na tyle głośny, że w tłumie go rozpoznasz, a jego miejscem imprez jest
klub, co się zowie Hydrozagadka. Czym prędzej się tam zbierzcie i przemówcie mu do rozsądku. Profesor sędzia. Masz wykładu u sędzi? Tak, profesor. Bardzo dobrze zna nauki i tezy Kopernika. Naprawdę nigdy nie słyszałem kogoś z taką pasją ale nie spotykałem się za często, jedynie wiem, że w obserwatorium się czasem pojawia. Okej, Leonard, będę musiała... Tak samo jak jego uczennica zawsze przy nim, więc... Jaka uczennica? Czekaj, jak ona miała na imię? Zosia? Nie. Ona się nazywała bodajże Aleksandra? Okej, nic mi to nie mówi. Ona się nazywa... Aleksandra... Eichen? No, Tak. okej. Okej. Ona brata miała, ale go nie widuje ostatnio. W każdym razie, przepraszam, że nazwałam cię zboczeńcem, ale to dosyć szokujące informacje. Dobrze. Co z twoją historią? Wytłumaczę ci ją, jak wrócę, tylko ten list, jak sam Co do zauważyłeś, kurwy? to Jak to jak wrócisz i co znowu się rozpłyniesz jak we mgle? nie. Tylko to pilne, muszę to załatwić. Pokazuję mu list. Okej, rób co chcesz. Obiecuję, że wszystko ci opowiem. Mhm. Nawet twojego numeru telefonu nie mam. Musiałam zmienić. Podasz mi, czy też to jest ściśle tajne? Podam ci. Podajesz naprawdę? Tak. No, w końcu mniej sekretów. Będę mieć cię na oku. Domyślam się. Od kiedy stałeś się w ogóle taki oddalony ode mnie? Ach. Oddalony? No wydajesz się... Nie masz czasu wyjść nawet z własną siostrą na wino. W każdym razie. Możemy iść. Tylko ty powiedziałaś teraz, że masz coś do załatwienia. Nie odwracaj kota ogonem. Hmm? W każdym razie. Drogi bracie. Chciałabym mu dać 300 z tego, co dostałam od Aureliusza. Zrób porządne zakupy i jak wrócę, Ale ja kasę mam. ale to będzie na mój koszt, ze względu na to, że nocuję u ciebie na Hama. A zostajesz u mnie dłużej? Tak, bo z jakiegoś powodu w moim domu jest policja. Może już ich nie ma, ale masz rację. No dobra, zostań, ale też nie będę mógł cię kryć długo, bo ludzie będą do mnie wpadać. Okej. W każdym razie, nie wiem, potrzebujesz więcej? Nie. Ale ja mam kasę, Wendy. Tak jak mówię, to za to, że w ogóle u ciebie jestem. Jak możesz rodzeństwu płacić za to, że daje ci dom na noc? No przestań. Ale to na zakupy! Zrób je porządne, No to zrobię je za swoje pieniądze. to podziel po połowie. Nalegam. A co chcesz do jedzenia? Krwisty stek. Naprawdę? Myślałem, że takich rzeczy nie jesz za bardzo. No, nie wiem, gdzie ci wytrzasnę cholera stek w Warszawie. Możemy coś zamówić. To był żart, ale okej, możemy zamówić, nie wiem, pizzę. W każdym razie, Okej. kup do tego jakieś dobre wino i zrób sobie zakupy na tydzień albo na 2 dni. I reszty nie trzeba.
I muszę iść, ale wrócę. Okej, ale dosyć uciekania, Wendy. Wiem, dlatego wszystko ci wyjaśnię, tylko muszę się spotkać z profesorem sędzią. A w ogóle skąd wy się znacie? Też chodzę na Uniwersytet Warszawski. Tak, ale na kompletnie inny wydział. No wiem, ale kojarzę jego kuzyna. Naprawdę? Tak, ty też go powinieneś kojarzyć, Gabriel Rzepecki. Nic mi to nie mówi. No, Damiana na pewno znasz, on chodzi do niego na praktyki. Mhm. O, no tak, Damian jest na studiach dziennikarskich. Tak, i tak. Ale to imię i nazwisko nic mi nie mówi. Musiałbym sprawdzić. Dobra, nie trzeba, raczej nie jest zbyt popularny. W każdym razie, tak jak mówię, muszę się spotkać z profesorem sędzią, muszę porozmawiać z Nikitą Tarkowskim i muszę już iść. Okej, Wendy. Obiecuję, że jak wrócę, to sobie jeszcze porozmawiamy i wyjaśnię ci tą sytuację i wyjaśnię ci mniej więcej sprawę z Łucją. Dobrze. Niech będzie. Nie utrzymam cię, jak zawsze dzika. O, sam jesteś dziki. To nie ja znikam na 2 tygodnie mówiąc nikomu nic nie mów, nikogo nie informuj, jestem duchem. To nie zależało ode mnie. Rozmawialiśmy już o tym. To było związane z Łucją, okej? Ale coś się dowiedziałaś? Po prostu była dla mnie nieprzyjemna i tyle. Dlatego znikasz na 2 tygodnie i mam nie mówić rodzicom, że żyjesz? Kazała mi się do ciebie nie odzywać, okej? To dziwne. Wiem, że to dziwne, ale ci się rozjaśnię, jak ci to wyjaśnię. Co robisz dalej? Wysyłam SMS-a do Nikity. Słuchaj, musimy się spotkać. Jasne. Gdzie chciałabyś się spotkać? Obojętne, może być u ciebie. Jasne. Wysyłam ci adres. Zamawiam Ubera.